przyszłam z pracy. Przyszłam na przystanek autobusowy. Jestem w bardzo starej dzielnicy Wrocławia, ale o tym opowiem Wam w innym vlogu, bo się do tego mocno przygotowuję. Czekam na autobus, a gdzieś tam, za tymi drzewami, jest moja praca. A tu przy przystanku jest zielony dom. Natura zaskakuje. Zobaczcie, jaki piękny, no jak w bajce. Błękitne niebo, chmury i ten zielony domek. Cudny. Muszę się wydostać stąd. Więc jestem na ulicy Krakowskiej, wylotówka na wschodzie Wrocławia. Mój tramwaj uciekł, a ja czekam na kolejny. Uroki życia w wielkim mieście. Jadę już tramwajem. Przejechałam niecałą połowę drogi do domu. Jak zawsze we Wrocławiu w wakacje trwają remonty. I oczywiście związane jest to ze zmianą tras tramwajów i autobusów. Wydłużyła mi się moja droga do domu. Teraz w tramwaju w powrotnej drodze spędzam w dobrej sytuacji godzinę. A jeśli następuje jakiś wypadek itp., to czasami potrafię wracać i 2 godziny. No cóż, oglądam miasto, przypatruję się ludziom, a Wy oglądacie Wrocław zza szyby tramwaju. Ci, którzy znają, pewnie już wiedzą gdzie, a ci, którzy nie znają, dowiedzą się z najbliższych vlogów, bo mocno się przygotowuję, żeby pokazać Wam trochę Wrocławia. Czas na przygotowanie obiadu. Dzisiaj w planach mam zrobienie kopytek, więc nie pozostaje mi nic innego jak zabrać się za ubieranie i o tak, już. Gwiazda nasza zobaczyła kurz na półce. Na zawsze wszystko dojrzy. Jest niemożliwa. Dobra, obierzemy szybko parę ziemniaków. Najlepsze są stare, bo mają więcej skrobi. No już jak tak ładnie obrałam, to teraz sami się przekonacie. Tak, no trzeba to wszystko wyczyścić, prawda? I przy okazji zobaczycie, co trzymam w szafce pod zlewem. Prawie tradycyjnie jak u wszystkich. Jest woda destylowana do żelazka, pojemnik na ziemniaki, wiadro na zmieszane i wiaderko na bio. Na górze mam pudełeczko ze ściereczkami, małe żelazko, duże żelazko i pojemniczek na akcesoria do zmywania, czyszczenia zlewu. No i tak ustawiałam kamerę, że widzicie tylko mnie i moje piękne żelazko. Dobra, wyczyszczone. Już babo, nie zauważaj żadnych innych kurzy itp., bo nie zrobisz tego obiadu. No tak, jeszcze trzeba pozamiatać. Obiad poczeka. Co tam? Przecież nigdy z głodu nie umiera. Ok, ziemniaki ubrane. Należy je teraz umyć, wyciąć oczka i pokroić na trochę mniejsze kawałki, by się szybciej ugotowały. Zrobione. Wylewamy wodę, tłuczemy
i nalewamy wodę czystą. Wycieram dno garnka i stawiam na palniku. Ja mam kuchenkę elektryczną. Ups, sorki. Jeszcze znajdźmy pokrywkę. No i należałoby chyba posolić bardzo dobrze. Daję taką od herbaty niecałe 1,5 łyżeczki. Dobra, ziemniaki się będą gotować. A my już mamy ugotowane. Ziemniaki ciepłe jeszcze wyciskam przez praskę. Wtedy lepiej się nam wyciskają, mniej siły należy wkładać, żeby je przez tę praskę wycisnąć. Można też ubić normalnym ubijakiem, ale pamiętajcie, żeby zrobić to dokładnie, tak? No i teraz tak. Albo ty wyciskasz, Elżbietka, albo sprzątasz. Ale okruszki jedzenia nie mogą się zmarnować. Też tak macie? Powiedzcie mi, Jezus, to jest upierdliwe. No i ostatnia porcja do praski. Wyciskamy. Końcówkę zawsze tam zostaje, dociskam łyżką. Tak wyglądają przeciśnięte ziemniaki. Muszą trochę ostygnąć, a ja w tym czasie rozmrażam udka na następny dzień, wiecie, bo zawsze sobie tak przygotowuję, więc kopytka poczekają, aż ostygną. Teraz rozkładam silikonową stolnicę. Powiem Wam, że jest naprawdę super. Ja mam bardzo dużą wersję i przestudzone ziemniaki przygotowuję do zrobienia kopytek. I tak ustawiłam kamerkę, że Wy niewiele widzicie, ale wbijam jedno całe jajko. Ja nie wiem, ile tu jest tych ziemniaków. Naprawdę, słuchajcie, ja gotuję na oko. No i wyjęłam mąkę ziemniaczaną i się zorientowałam, że nic nie widzicie, więc dodałam 2 łyżki mąki ziemniaczanej i dokładam 2 takie czubate łyżki mąki pszennej. Sól. Tak, widzicie, szczyptę soli. I wszystko mieszam na początku łyżką. Trzeba to bardzo dobrze rozmieszać. Pamiętajcie, przy robieniu kopytek nie zaczynajcie, kiedy ziemniaki nie zrobiły się zimne, bo dosypywanie do ciepłych ziemniaków mąki zrobi Wam kopytka bareje. Tak, wiecie. Włożyłam rękawiczki i ugniatam ręką, by dobrze wyrobić, ale najlepiej wyrabia mi się na stolnicy. No i potem porcjuję na większe kawałki i te mniejsze. I te większe kawałki kroję na małe kopytka. Czas ugotować. Jak wypłyną, trzymam jeszcze tak chwilkę. A tutaj zrobiłam pierś kurczaka w sosie curry. No i co? Kopytka mamy. Kurczaczek jest i kapustka kiszona. Wystarczy. Nic więcej nie potrzeba. Uwielbiam trawy. Każde źdźbło jest inne, szczególnie wtedy, gdy porusza nimi wiatr. Ten widok jest magiczny. Bardzo się cieszę, że ostatnio w mieście nie są koszone trawniki, bo popatrzcie, jakie piękne kwiaty, podobne do habru. A tu udało mi się zrobić przepiękne ujęcie. Prawda? Och,
odgrzebuję moje papiery skrapowe i powolutku tworzę różne ciekawe rzeczy. Z tych papierów Scrap Boys, Sweet Ballet będę wykonywała prosty, czysty, elegancki album dla dziewczynki. Ja wiem, wy z tych papierów tworzyliście kilka lat temu. No cóż, mam opóźnienie maleńkie. A pracować będę na gotowej bazie, którą gdzieś tam już miałam. Wykorzystam też papier, który posiadam w domu i baza, karta w albumie będzie miała 16 na 20 cm. Każdą obklejam i potem docinam narożniki. Tak, pokażę Wam za chwilkę, co to za urządzenie sobie sama wymyśliłam, bo ja wiem, że są takie gotowe linijki do robienia albumów, no ale po co mam płacić pieniądze, jak mogę sobie zrobić sama. Tutaj akurat wyrysowuję ołówkiem, żeby Wam pokazać i docinam nożyczkami, ale zazwyczaj już jak przykładam ten mój przyrząd narożnikowy, to docinam od razu na macie nożykiem. Takie docinanie narożników pozwala nam na idealne łączenie pod kątem 45 stopni. Zaraz sami zobaczycie, jak to wygląda. A żeby to ładnie zrobić, biorę starą podkładkę pod myszkę, mięciutką. Następnie kość introligatorską. Dociskam kością tuż przy brzegu karty. Ona jest takiej nie za grubej birmaty, tektury. I dociskam. To już miałam zgięte i zobaczcie, jak pięknie tworzy się narożnik. Oczywiście tu jeszcze trzeba go potem podkleić i docisnąć, ale naprawdę narożniki wychodzą idealne. Zawsze jeszcze kością tak dociskam do krawędzi, żeby było równiutko. Wolę trochę dłużej, ale żeby było ładnie. O! I co? Fajnie wyszło, nie? I tutaj muszę zrobić to we wszystkich. A to jest właśnie mój element, który zrobiłam z grubej tektury i pomalowałam dużą ilością kleju, żeby się był sztywny. Skleiłam wszystkie 3 boki. I ten bok z otworkami oryginalnymi zostawiłam. Chcę Wam pokazać, jak robię te otworki, żeby były ładne. Akurat ja mam tutaj kwadratowe. Nie chciałabym, żeby w środku było trochę widać tej bieli, więc cienkim nożykiem, takim skalperem docinam sobie do połowy, do środka. Tak? Z każdej strony. Tak, sprawdzam, jak mi jest wygodnie i tak od narożnika do środka, od narożnika do środka i tak ze wszystkich 4 boków. Skalperem wycinam też wszystkie takie nierówności. Teraz smaruję klejem. Biorę patyczek, który mam, dosyć gruby, na końcu taki lekko kwadratowy i wciskam od prawej strony te nacięcia do otworka. Dokładnie. O. I teraz tak, posmarowane klejem, dłutko kulkowe i wyciągam te narożniki wycięte właśnie tutaj na tą stronę, żeby zasłonić wnętrze, czyli jakby w tym otworku obkleić ten otwór. O, zobaczcie. Powolutku musi się dobrze skleić i dobrze trzeba naciągnąć każdy element. Zobaczcie, ile czasu to schodzi, ale efekt potem naprawdę jest tego wart.
Potem znów smaruję klejem. Jeszcze raz dociskam, żeby się naprawdę dobrze wkleiło. Za każdym razem kulkę wycieram z kleju. I teraz w zwolnionym tempie zobaczcie, jak to wygląda. Flash, flash, mówisz i masz. Dociskam kością introligatorską. Proszę bardzo, elegancko. I teraz mogę już skleić czwarty bok. Smaruję klejem i sklejam. Pięknie wyszły narożniki i pięknie wyszły otworki na spirale. A tutaj w kolekcji tej Sweet Ballet świetnie to jest rozwiązane. Tam, gdzie jest nazwa kolekcji, to z drugiej strony mamy takie napisy. Album schnie, bo wszystkie otworki są sklejone i muszą posnąć, a ja robię porządek w moich dziurkaczach i myślę, że kilku się pozbędę, bo wcale ich nie używam, a miejsca coraz mniej mam, więc odzyskam trochę miejsca na mojej gablocie do dziurkaczy. Kto jej nie widział, to niech sobie popatrzy. Tam w górnym prawym rogu będziecie mieli link. Ostatnia rzecz, którą w tym tygodniu zrobiłam, to wiecie, trzeba poskładać pranie, prawda? I chcę Was zmotywować do tego. Pokażę Wam mój sposób, na przykład ściereczki, ubranka, wszystko składam w taką kosteczkę. Nic mi się nie rozwala. Nawet jak mi wypadnie. Trzyma się, można tym rzucać. No to sprawdźcie jeszcze raz. Ciach. Tak, prosto. Na taki, żeby mi weszło do mojego pojemniczka. Składam tak i teraz zawijam do środka. Na płasko. Ja wiem, że to jest trochę zabawy, ale jak już się dojdzie do wprawy, to idzie to dosyć szybko. Można rzucać, nic nie spada. Wszystkie ręczniczki, ściereczki, ale nie tylko. O, widzicie, rzucam i nic nie zlatuje. Spodnie, to tylko ciach pach. Tak na szybko. O, popatrzcie, slipki męskie też można złożyć w kosteczkę taką i można tym rzucać. To jeszcze raz w zwolnionym tempie. Ciach, ciach. I wkładamy do środka. I gotowe. No i popatrzcie. Poszło w trymiga, wszystkie złożone, nic nam się nie wala. No to pokażę jeszcze Wam, chociaż może nie elegancko, że damskie majteczki też można tak ładnie złożyć. Nówki nieśmigane. O, i zobaczcie, elegancko. Także ja poskładam ubrania, a potem je pochowamy do szafy, na półeczki, do szufladek, do pudełeczek. T-shirty. Męskie składam, można powiedzieć byle jak, bo co się będę starała. Robię tylko ciach i ciach i gotowe. Ale moje, ponieważ ja mam naprawdę bardzo mało miejsca w szafie, o czym się przekonacie, to moje składam nieco inaczej. Ale tu jeszcze męska jest. Więc złóżmy ją tylko ciach i ciach.
i gotowe. To, co ma iść na wieszak, idzie na wieszak. Moje domowe sukienki, uwierzcie mi, kupiłam je jako koszule nocne, ale są bawełniane i na upalne dni idealne. A ja nie śpię w piżamie. Więc koszulki domowe, sukieneczki na wieszak, koszule, bluzki też na wieszak. No i to są moje t-shirty. Trzymam je właśnie ułożone tak w kosteczkę w pudełeczku. Jest mi wygodniej wyjąć te pudełko w całości i wybrać sobie koszulkę. Majteczki trzymam na wieczku pudełka. Złożone, widać jak są. Tutaj mam skarpetki i już się zrobił bałagan, więc szybko ogarnijmy. Powinnam mieć osobno ciepłe, zimowe i wiecie, te takie na wiosnę, lato, ale nie mam na to miejsca. Więc szybko ogarniemy, żeby weszły wszystkie. Jak się popieści, to się zmieści. Jak nie ma jakiejś pary, a nie, znalazła się, to zostawiam na wierzchu, bo mnie się zawsze znajduje. Ok, skarpetki ułożone. To teraz jeszcze lepsze t-shirty. Też układam sobie na wieszaku, wieszam, żeby się nie gniotły. Elegancko do pracy. Tak, mam same czarne rzeczy prawie i nie jest to związane tylko z żałobą po moim tacie, ale po prostu lubię czarny kolor. Tak wygląda moja szafa. Oprócz kurtek, bluz, marynarek, sweterków, koszul, długich sukienek i spódnic i spodni. Tu mam spodnie. I to jest wszystko, co mam z ubrań, naprawdę niewiele. Chociaż widzieliście, że dokupiłam ubranka letnie. A tutaj, co już mogliście zauważyć przy robieniu kopytek, mam takie pudełeczko w szafce pod zlewem na wszystkie ściereczki i ręczniki w kuchni. Mam ich dosyć sporo, bo często je wymieniam, często je gotuję też, żeby były czystsze. I woreczki na warzywa i ziemniaki, jak chodzę na zakupy. Proszę bardzo, ogarnięte. To teraz ja idę na zasłużoną kawkę, a Wy zmotywowani bierzecie się do pracy. Proszę robić obiad, układać ubranka i działać skrapowo, prawda? Miłego Wam życzę i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!